Leży kolejna tyka znaleziona przez moją Mikę. Kochano, w Dzień Kobiet, wszystkiego najlepszego. Twoje pierwsze znalezione poroże. Gdzie to ty go wypatrzyłaś. Ogólnie rzecz biorąc, chcieliśmy dzisiaj zrobić odcinek o tym, co można zrobić z poroża, ale no nie wiem, jak to się zakończy. Także podchodzimy. Ale radość niesamowita. I to wypatrzyła przede mną. I to ja. No nie no, gratulacje. Co my to mamy? Czekaj. To jest zanim zaczniesz podnosić? Szóstek. Co? Tak. Nie, może ósmak tego. Czyli co w końcu? Ósmak. Czyń powinność. Jak to zrobić? Co to mamy? Ósmak. Pięknie. Pokaż tutaj ładnie. Pierwsze poroże. Pierwsze w życiu. Ale radość. Ale się cieszę razem z tobą. Pokaż pieczęć. Proszę. Nie za blisko. O. No jest sierzutki rzucony niedawno. Nic jakiegoś wielkiego. Daj potrzymać. Nie lekki. Nie jest taki lekki. 1,5 kilo. 1,5 kilo. Co, już się rozgląda za kolejnym? Tak. Ale się cieszę razem z tobą. No dobra. Pierwszy w życiu, ale dzisiaj zrobimy sobie odcinek o tym, co można zrobić z poroża, bo często się ludzie mnie pytają: Artur, tak zbierasz te poroża, no ale co ty z nimi robisz? Więc dzisiaj właśnie będzie odcinek o tym. No właśnie, jak już udało nam się znaleźć takie poroże, przynosimy go do domu, no i co dalej? Co możemy z takiego poroża zrobić? Zdecydowanie większa część osób po prostu je kolekcjonuje, jest to jako hobby, część je sprzedaje, ale są też tacy, którzy naprawdę potrafią z takiego poroża coś zrobić i dzisiaj chciałem Wam pokazać, co tak naprawdę z takiego poroża można wykonać. W pierwszej kolejności, co Wam chciałem pokazać, to jest już od wieków popularne po prostu robienie rękojeści. Ja tutaj mam przyniesione nożyki, na przykład dwa. Jeden jest, znaczy oba są moje, ale jeden jest z pierwszego mojego poroża. I właśnie to też jest bardzo fajne w rękojeściach, że po prostu no, to jest taki sentyment. Jeżeli się każde znalezione poroże ma jakąś historię, przynajmniej dla mnie, więc jest to taka ciekawa pamiątka. Pamiętam, jak znalazłem to pierwsze poroże i mam właśnie z tego względu mam wykonany z niego nożyk. Co do samych rękojeści, to jest tego zdecydowanie więcej. Na przykład na stronie Dziki Kieł można znaleźć maszynkę do golenia, która swoją drogą wygląda bardzo fajnie, ale też spinki do koszuli, breloki i właśnie rękojeść różnego rodzaju. Ja od tej firmy dostałem właśnie taki nóż, tutaj z fajnie wygrawerowanym dzikiem na tle natury, bardzo solidnie wykonany nożyk. Można go również dostać na ich stronie internetowej. Dostałem również bryloczek, który można sobie przyczepić na przykład do samochodu i długopis. I ten długopis zrobił furorę w domu, wszystkim się strasznie spodobał i myślałem, że będzie się go źle trzymało w ręce, ale naprawdę jest fajny, także jego na pewno sobie zachowam, muszę sobie na niego zrobić jakiś stojak, a możemy się umówić, że ten nożyk właśnie od Dziki Kieł powędruje do osoby, która najciekawszy komentarz pod tym filmem napisze na temat właśnie jakiejś ciekawej historii związanej ze zrzutami. Możemy się umówić do końca marca. Osoba, która będzie miała najwięcej polubień pod swoim komentarzem, no to powędruje do niej taki nożyk. Kolejną rzeczą, jaką można zrobić, są meble z poroża. Tutaj już na grubo, bo można wykonać chyba wszystko, ale najczęściej można zobaczyć krzesła wykonane w starym stylu, tak samo stoły, które swoją drogą nie wydają się na stabilne, ale nie wątpię, że takie są. Najwięcej chyba jest żyrandoli, takie lampy już od wieków się robi, nieraz spotykam je na przykład jak idziemy gdzieś do jakichś schronisk w górach, no to często właśnie takie klimaty tam są utrzymywane, albo w domkach w okolicach Zakopanego. Tak samo w takich miejscach można zobaczyć wieszaki na kurtki. Niekiedy jak ktoś nie wie, co zrobić z poroża, to właśnie powiesza go na ścianie jako wieszak, albo też świeczniki. Świeczniki, ich też jest naprawdę sporo na polskim internecie. Niekiedy wyglądają naprawdę spoko, ale to też różnie z tym bywa. Następną rzeczą, którą udało mi się znaleźć, to jest właśnie takie rzeźbienie w porożu, takie płaskorzeźby, grawerunki i tak dalej. Najczęściej można takie rzeźbienie zobaczyć na porożach łosiach, no bo wiadomo, że wtedy ta przestrzeń do pracy jest zdecydowanie większa i lepsze rzeczy można wykonać, ale na porożach jelenia też takie rzeczy wykonują.
O właśnie, podobają mi się zegary z taką rzeźbą. Idealnie by pasowało do drewnianej altanki albo takiej szopy właśnie jak tutaj u nas w domu jest. Jeżeli tutaj nie wymienię jeszcze jakichś innych ciekawych rzeczy, które można zrobić z poroża, to dajcie znać w komentarzu, ale powiem Wam, że naprawdę sporo internetu przyczepałem, więc zaskoczycie mnie, jeżeli jeszcze coś innego znajdziecie. Różnego rodzaju akcesoria, takie jak właśnie bryloki, jak wspominałem wcześniej, wydają się bardzo ładne i eleganckie. Również jest to kwestia dowolna, co na tym takim bryloku ma się znaleźć, ale dla miłośników zwierząt, natury i tak dalej może być to fajne akcesorium. Albo też gwizdki dla psa tutaj widzę, to też dosyć ciekawe, to raczej dla myśliwych. Jeżeli tu są jacyś myśliwi, to dajcie znać, czy macie taki gwizdek zrobiony z poroża. Nie należy zapominać o gryzakach dla psów z jeleniego poroża. Przez ostatnie lata stały się również popularne, zaspokajają ich potrzeby i jest naturalnym źródłem potasu, sodu, magnezu, a w szczególności wapnia. To, co najbardziej ja preferuję, to są różnego rodzaju dekoracje takie na ścianę. Ja na przykład dużo w domu mam po prostu położone w różnych miejscach to poroże, żeby to komponowało się tam gdzieś tam właśnie między kwiatkami, między doniczkami, albo gdzieś powieszone i wtedy mi się to najbardziej podoba. I najczęściej swoje też znaleziska po prostu rozdaję znajomym, czy tam w rodzinie, jeżeli ktoś powiesi takie poroże ode mnie, i ja tam wtedy przychodzę do tego domu, widzę to poroże, że tam jest powieszone, to mi się od razu wspomnienia jakieś wracają. No i jest to takie przyjemne. Lubię, jeżeli ktoś ma moje poroże. Nie wiem, może to się wydawać dziwne, ale no tak rzeczywiście, jak tak teraz to mówię, to rzeczywiście jest to dziwne. Ale no fajne to jest. Ja to lubię, bo to każde poroże ma jakąś swoją historię. Jeleń przez cały jeden rok nosił to poroże, więc cała jego historia jest zapisana w tym. Mi na przykład się nie podoba, jak ktoś całe pomieszczenie ma wyścielone porożami, bo wtedy po prostu one się wszystkie ze sobą zlewają i nawet te większe nie jesteśmy w stanie ich tak dobrze dostrzec, a jak jedno poroże gdzieś jest w jakimś pomieszczeniu, to od razu rzuca się w oczy i na każdym robi wrażenie, więc jako dekoracja wydaje mi się, że lepiej jest, jeżeli jest tego po prostu mniej. Ale to jest oczywiście moje subiektywne zdanie. No tak naprawdę ogranicza nas tylko wyobraźnia, bo wiele rzeczy można zrobić z takiego poroża. Ostatnio właśnie czytałem też o proszku z poroża, ale z tego co doczytałem, to tam robią ze stypułu, więc ja nie wiem, jak oni to podzyskują, ale pewnie z samego poroża też robią taki proszek jako afrodyzjak, ale w mojej ocenie to były najciekawsze rzeczy, które można zrobić z poroża. Jeżeli Wam się podobała taka forma, albo troszeczkę inaczej, to zostawcie łapkę w górę, a my widzimy się już niebawem w kolejnym filmie. Cześć!